Cześć, witajcie. Dzisiaj naprawa ekspresu. Ekspres czasami potrafi zaskoczyć. O właśnie, taka usterka. W tej chwili jest wyciek wody. Zaraz pokażę Wam, jak to naprawić. Jeżeli pod ekspresem macie dużo wody lub w tacy ociekowej, to taka może być przyczyna, którą tu właśnie pokazuję. Jest to typowe uszkodzenie zaworu zwrotnego, w tym przypadku w ekspresie Jura Impreza E75. Pozwolę sobie teraz ten zawór szybko zdemontować i tak na marginesie dodam, że uszkodzeniu przeważnie ulega zaworek wewnętrzny, czyli uszczelka lub grzybek, który podtrzymuje drugą uszczelkę. Do demontażu użyłem wkrętaka Torx T10. Zawór ten umocowany jest jednym wkrętem. Wykręcając ten zawór, zapraszam Was jednocześnie do subskrypcji mojego kanału, ponieważ moje filmy techniczne mogą się przydać. A oto wyjęty kompletny zawór. Aby dostać się do wnętrza tego zaworu, należy zdjąć ten czarny kapturek w taki sposób, aby go nie połamać. Przydatne będą zwykłe wykałaczki, aby te 3 punkty zatrzasków delikatnie, stabilnie podważyć. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to prosty, ale skuteczny sposób. Należy podważyć jednocześnie 3 punkty zatrzasku. Gdy zatrzaski są odpięte, ściągamy wtedy ten czarny kapturek i mamy dostęp już do wnętrza tego zaworu. Teraz właśnie widać różnicę. To jest zaworek stary, który jest na dole, a ten u góry jest nowy. Ten na dole jest uszkodzony. U góry widać, że grzybek ten pomarańczowy osadzony jest na trzpieniu i on stanowi jedną całość. Natomiast na dole ułamany jest ten trzpień, dlatego zaworek nie trzymał się stabilnie, przepuszczał wodę, czyli zawór był nieszczelny. Przesmaruję teraz części składowe zaworka smarem OKS 1110. Jest to smar spożywczy do ekspresów ciśnieniowych. Dobrze jest, wystarczy. Składam teraz zawór. Zwróćcie uwagę na kolejność jego montażu. Charakterystyczny klik świadczy o prawidłowym zapięciu zatrzasków. Przystępuję teraz do umieszczenia zaworka w ekspresie. Zwracajcie uwagę na prawidłowe umieszczenie uszczelek na obu przewodach oraz stabilne zapięcie spinek. Na marginesie dodam, że przydatne linki techniczne umieściłem pod opisem mojego filmu. One mogą się przydać, warto poczytać, zobaczyć.
Po takiej operacji wymiany zaworka należy sprawdzić działanie i szczelność ekspresu. Powinno wszystko być szczelne, zaraz zobaczymy. W tym miejscu był wyciek, a teraz jest wszystko ok. Czyli wycieku nie ma, operacja naprawy wymiany zaworka udała się pomyślnie. Na koniec, tak dla pewności, jeszcze filiżanka kawy. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Cześć.